Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jaka jest szansa na recesję w gospodarce? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam także wszystkich do polubienia naszego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jaka jest szansa na recesję w gospodarce? Ze względu na to, że w ostatnim czasie wskaźniki PMI bardzo wyraźnie zaczęły spadać praktycznie na całym świecie, sygnalizując drugie uderzenie spowolnienia gospodarczego, w bardzo dużej ilości przypadków te oddalenie od poziomu 50% na wskaźnikach PMI, który ten poziom jest momentem, którego przekroczenie oznacza wejście danego sektora albo gospodarki w recesję, albo mocne, bardzo wyraźne spowolnienie gospodarcze, to oddalenie od tego poziomu jest duże. Dlatego też warto się zastanowić, jaka jest szansa na recesję w gospodarce, tak aby określić, czy bardziej szanse na to, co lepiej wskaże potencjalne dalsze ruchy na rynkach kapitałowych, jest związane ze wskaźnikami PMI, ze wskaźnikami pokazującymi koniunkturę, czy też te właśnie wskaźniki się mylą i to właśnie rynek kapitałowy, który w definicji ma zacząć dyskontować, ma dyskontować to, co się dzieje w gospodarce za 6 do 9 miesięcy, a jak wiemy, wskaźniki gospodarcze są wyraźnie inne niż to, co się dzieje na indeksach giełdowych, gdzie indeksy giełdowe zupełnie nie pokazują, że dyskontują drugie uderzenie spowolnienia gospodarczego i recesji. Pytanie jest takie, kto się myli? Czy indeksy giełdowe, czy wskaźniki makroekonomiczne? A dzisiaj rozpoczynamy ten materiał od wskaźników PMI dla Chin, które rozczarowały, natomiast najbardziej ciekawy jest odczyt dla sektora usługowego i w tym wypadku także ten wskaźnik rozczarował najbardziej, chociaż cały czas te wskaźniki są nad poziomem 50 punktów. To jednak trajektoria i ta zmiana sygnalizuje, że już wkrótce możemy spaść poniżej tego poziomu 50 punktów, który oddziela sferę recesji od sfery ekspansji gospodarczej. Dlatego też inwestorzy, którzy inwestują na giełdzie w Chinach, zaczęli dzisiaj dyskontować te dane makroekonomiczne w pewien sposób negatywnie. Natomiast nie ma jakichś mocniejszych spadków, co widać na indeksach giełdowych. Natomiast jednak te zachowanie wskaźników PMI jest zbieżne z tym, co widzimy dla Europy, czy też dla Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj poznamy kilka ciekawych publikacji makroekonomicznych, o których będzie za chwilę. Natomiast kończąc temat wskaźników PMI, poznamy dzisiaj ostateczne sierpniowe odczyty wskaźników PMI. Natomiast moim zdaniem najciekawsze i to, na co rynek będzie zwracał szczególną uwagę, będzie to, jak zachowują się wskaźniki te zbiorcze, wskaźnik composite dla całej europejskiej gospodarki. Będziemy je tradycyjnie porównywać z tymi wskazaniami dla Stanów Zjednoczonych, aby móc lepiej zrozumieć, co się może stać w polityce monetarnej i jaki może być dalszy kurs, jeżeli chodzi o perspektywy gospodarcze. Więc odpowiedź na pytanie, jaka jest szansa na recesję w gospodarce, może być uzależniona od tego, jak zachowują się wskaźniki określające bieżącą koniunkturę w gospodarce. Poznamy także lipcowy odczyt inflacji producenckiej dla strefy euro i w tym wypadku widzimy, że inwestorzy sygnalizują mocne pogłębienie tendencji deflacyjnych na inflacji producenckiej i im bardziej ta inflacja będzie niższa, czyli będzie mieć głębszą deflację, tym lepiej także dla perspektyw ku temu, żeby już więcej nie podnosić stóp procentowych. Natomiast moim zdaniem rynek będzie także zwracał uwagę na amerykańskie dane dotyczące zamówień fabrycznych i zamówień na dobra trwałego użytku, ponieważ są to dane, które pokazują, co się dzieje tak naprawdę w amerykańskiej gospodarce. Te dane należą do kategorii twardych
danych makroekonomicznych, nie miękkich jak wskaźniki PMI, dlatego one lepiej obrazują faktyczną sytuację w gospodarce, natomiast ich trudność w zbieraniu danych makroekonomicznych powoduje, że poznajemy te dane sprzed 2 miesięcy. No i indeksy giełdowe będą musiały się w pewien sposób do tego dostosować. Indeks Standard & Poor's dzisiaj lekko spada. Przypominam, że dopiero dzisiaj na rynek wracają inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych po długim weekendzie. Wczoraj nie było sesji i dopiero dzisiaj zobaczymy, jaka jest faktyczna siła popytu na ryzyko. Zadaniem indeksu Standard & Poor's jest utrzymać nad poziomem 4500 punktów, a w takiej sytuacji szanse na dalsze wzrosty będą większe. Dzisiaj giełda w Chinach lekko spada, natomiast nie ma zanegowania tego impulsu z pierwszej sesji w tym tygodniu, dlatego też moim zdaniem reakcja na wskaźniki PMI nie jest aż tak bardzo negatywna, jak można by było w pierwszej kolejności zwrócić na to uwagę. A indeksy giełdowe w Niemczech, jak widzimy, indeks DAX nie miał siły pokonać poziomu 16 000 punktów. To pokazuje, jak jest duże znaczenie tego poziomu, jak bardzo rośnie on na znaczeniu. Dlatego też każdy powrót na ten poziom, zwłaszcza na zamknięciu dnia, byłby odczytany niezwykle optymistycznie. Na chwilę obecną jednak widać słabość indeksu giełdowego w Niemczech. No i odpowiedź na pytanie, jaka jest szansa na recesję w gospodarce. W najnowszym raporcie Goldman Sachs dla perspektyw gospodarczych w Stanach Zjednoczonych na następne 12 miesięcy Goldman Sachs obniża szanse na recesję w gospodarce do 15%. Wcześniej Goldman Sachs prognozował, że jest aż 20% szansy na recesję w amerykańskiej gospodarce i bank tłumaczy to tym, że chłodzenie inflacji i wciąż odporny rynek pracy sugerują, że rezerwa federalna może nie potrzebować dalszego podwyższania stóp procentowych. Dlatego też jeżeli rozpatrujemy te wskaźniki makroekonomiczne, to widzimy, na które Goldman Sachs zwraca szczególną uwagę. Dlatego też odpowiedź na pytanie, jaka jest szansa na recesję w gospodarce, mówi nam, że największe banki komercyjne w Stanach i dawne inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych dają tylko 15% szansy na recesję w amerykańskiej gospodarce i że szansa ta spada. To jest dobra wiadomość dla ryzyka i dobra wiadomość dla perspektyw dla rynków akcji. Natomiast wracając do rynków finansowych, dzisiaj zobaczymy, jaka będzie reakcja także na euro-dolarze, na głównej parze świata, która jest dokładnie na dolnej krawędzi kilkumiesięcznego kanału wzrostowego, a poziom 1,08 pełni tutaj rolę punktu odniesienia. Dlatego też, gdyby się okazało, że kolejne godziny przynoszą dalszą presję na rzecz amerykańskiego dolara, otworzy się presja i potencjał ku spadkowi o kolejne 150 pipsów, ponieważ dopiero w rejonie 1,0650 wygląda na to, że będą następne wsparcia. Dlatego też to, co się wkrótce wydarzy na głównej parze świata, będzie decydowało o perspektywach na rzecz amerykańskiego dolara. Na chwilę obecną jest jednak lekko nieco więcej szansy na to, że ten euro-dolar spróbuje odbicia wzrostowego niż przebicia wsparcia. Natomiast wydarzenia, które będą miały miejsce, zweryfikują wkrótce tą tezę. Jak obserwujemy amerykańskie obligacje, to widzimy, że w tym tygodniu otwierają się one wyżej na rentowności i znowu zbliżamy się do tego kluczowego oporu 4,25. Ten poziom ma bardzo duże znaczenie ze względu na to, że każdy powrót na ten poziom sygnalizuje, że rynek dalej dyskontuje negatywne zjawiska na inflacji, dyskontuje dalsze podwyżki stóp procentowych oraz przede wszystkim jest wielkim zagrożeniem dla rynku akcji. Wczoraj odsyłam do materiału, który mówił o tym, jaki może być wpływ zachowania rentowności amerykańskich obligacji na indeksy giełdowe, czego rynek się spodziewa, jeżeli rentowności sięgną poziomu 4,50 w lewym górnym rogu mamy tutaj odnośniki do tych materiałów, które są poświęcone dokładnie
potencjalnemu zachowaniu rentowności amerykańskich obligacji i przełożeniu się zachowania tych rentowności na indeksy giełdowe, więc warto się z tymi materiałami zaznajamiać. Przypominam, one są podlinkowane w prawym górnym rogu. Natomiast jeżeli rozpatrujemy rentowności amerykańskich obligacji i amerykańskiego dolara, to przede wszystkim patrzymy równolegle na zachowanie ceny złota oraz jena japońskiego. Ale w tym wypadku złoto zaczyna naruszać najszybszą linię trendu wzrostowego i to może być zwiastun tego, że złoto w sposób naturalny będzie przyłączać się do dyskontowania zjawiska, jakim jest wzrost rentowności amerykańskich obligacji i wzrost atrakcyjności amerykańskiego dolara, więc takie zachowanie jest zagrożeniem dla długich pozycji w cenie złota. I radzę przyglądać się także temu, jak będzie się zachowywać cena miedzi względem najszybszej linii trendu wzrostowego, ponieważ jej złamanie także dałoby potencjał ku temu, żeby wieścić raczej spadkowe reakcje rynków związanych z ryzykiem. Dlatego też ta dzisiejsza sesja na samym początku nowego tygodnia na Wall Street będzie taka ciekawa i da nam więcej odpowiedzi na pytanie, w którą stronę podąży rynek akcyjny w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach. Cena ropy naftowej zbliża się do poziomu $90. Widzimy ogromną szansę na to, że rynek ostatecznie wybije się z tej prawie rocznej konsolidacji. Natomiast ropa naftowa, jak widzimy, jest teraz sterowana względem tego, co się ma wydarzyć z podażą ropy naftowej generowaną przez OPEC+. I to właśnie zachowanie tej organizacji determinuje teraz dalsze zachowanie ropy naftowej. I przypominam także w tym materiale, który jest podlinkowany w prawym górnym rogu, mamy tutaj związki między zachowaniem ropy naftowej, inflacji, rentowności amerykańskich obligacji i szanse na spadki albo wzrosty indeksów giełdowych, więc zachęcam do tego, żeby się z tym materiałem zaznajomić, ponieważ tutaj ten ciąg logiczny pewnego rodzaju zachowania jest dość dobrze ujęty. No i na koniec rynków światowych warto obserwować Bitcoina, chociaż cały czas mamy małą zmienność, atrakcyjność tutaj handlu na Bitcoinie jest mała z powodu tego, że rynek grzęźnie znowu w kolejnej konsolidacji, ale odbicie od tego oporu $27 500 sprzed tygodnia jest dość negatywne, ponieważ w tym wypadku zwiększa prawdopodobieństwo nawrotu tendencji spadkowej, a to oczywiście inwestorzy na rynkach akcyjnych z tego się nie będą cieszyć, ponieważ zwiększa się prawdopodobieństwo, że rynek akcyjny raczej ruszy w dół niż w górę. I na koniec polskie aktywa. Widzimy tutaj zanik zmienności, to typową formację chorągiewki i oczekiwanie na to, co się wydarzy na eurodolarze, a to, co się wydarzy na eurodolarze, powinno nam dać odpowiedź na pytanie, w którą stronę podąży rynek złotego. Gdyby się okazywało, że górne ograniczenie tej konsolidacji jest przebijane, to zwiększy się także prawdopodobieństwo wyjścia na poziom 4,50. Ten poziom 4,50 jest newralgiczny, jest kluczowy i dopiero jego pokonanie sprawi, że reakcja rynkowa będzie zwiastowała dalsze osłabienie krajowej waluty. Na chwilę obecną ten cały ruch wakacyjny do najbliższych oporów wygląda na tylko i wyłącznie ruch powrotny do najbliższego oporu, więc w średnim i w długim terminie faworyzowane są scenariusze zachowania umocnienia krajowej waluty, natomiast w krótkim terminie będzie wszystko zależało od tego, co rynek zrobi względem poziomu 4,50. Polskie obligacje są cały czas na tych samych poziomach, więc tutaj nic się nie dzieje. Przypominam mi, to jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych, natomiast moim zdaniem obligacje już zdyskontowały nie tylko jedną, ale też kilka obniżek stóp procentowych. Natomiast rynek akcji, który się cofa w rejon wsparcia 2000 punktów, sygnalizuje nam, że już mamy drugi tydzień konsolidacji, niewielkiej zmienności i po prostu należy spokojnie czekać na kolejny impuls, ale także w tym wypadku wygląda na to, że cały spadek jest tylko ruchem powrotem do najbliższego wsparcia, a tym wsparciem jest strefa 1975-2000 punktów, więc dopiero jej pokonanie będzie oznaczało, że
tutaj ta korekta z krótkoterminowego spadku przekształca się w jakiś mocniejszy impuls w dół. Na chwilę obecną tego nie widać i nie jest to scenariusz bazowy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Cześć!